Amator. Możecie pociągnąć za linkę ze spadochronu zapasowego. Spadochron może się nie otworzyć? Odwróciłeś się, a widzisz takie stworzenie. Jakieś z wielkimi skrzydłami, jak właśnie rozdziera wasze skrzydło. What the hell is that? I po prostu całe to stanowisko z połową twojego oddziału przestała istnieć. Nie! He was just a rookie trooper and he surely shook with pride. He checked all his equipment and made sure his pack was tight. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Trzecia Rzesza trzymała Europę w stalowym uścisku. Jednak alianci przygotowują się do największej operacji desantowej, jaką dotąd widział świat. Planują wylądować w Normandii, aby uwolnić kontynent z okupacji. Wydawałoby się, że tej wojskowej machiny nie da się zatrzymać. Jednak w ukryciu specjalne jednostki Schwarze Zone przygotowują się do użycia tajemniczego Wunderwaffe. Czy alianci znajdą sposób, aby uniknąć tego zagrożenia i zapewnić powodzenie operacji Overlord? Czas ucieka, a stawka nigdy nie była większa. Operacja Husky, 21 lipca 1943. Wylądowałaś tu kilka miesięcy temu, rzucona na spadochronie, jako agent OSS, który miał zorganizować ruch oporu, który miał wspomóc siły aliantów, które będą odbijały Sycylię i Włochy. Ale to nie był twój jedyny cel. Twoim drugim celem było odnalezienie Dunkelheima, który jest niemieckim oficerem wysoko postawionym w Schwarze Zone, czyli niemieckiej organizacji, która się zajmuje okultem. Ty jesteś obeznana w tym, ponieważ sama zajmujesz się tymi sprawami. Wraz z grupą ruchu oporu udało ci się zinfiltrować siedzibę Dunkelheima i właśnie poruszasz się korytarzami podziemi, w których on przebywa. Słyszysz w tle jakiś chant, jakby odbywającego się rytuału. Słyszysz też w tle strzały karabinów i pistoletów członków ruchu oporu, którzy zajmują w tym momencie strażników Schwarze Zone. Powoli zbliżasz się do sali. Widzisz wyrysowany na ziemi okrąg z pentagramem, dwóch żołnierzy Schwarze Zone w maskach przeciwgazowych i Dunkelheima, który trzyma taką księgę w rękach i coś jakby czantuje. Wkoło leżą ludzie martwi, których prawdopodobnie czerpał energię. Czujesz takie pulsy energii Necronomiconu, jakby przepływające po całych tych podziemiach i teraz, kiedy wyszłaś już na krawędź i zajrzałaś do środka, poczułaś jeszcze mocniej tą energię. Co Piper robi? Chciałabym do niego strzelić. Wychyliłaś się zza rogu i pociągnąłeś za spust. Proszę bardzo. Pierwszy rzut gry. Rzuciłem 8, 7. To są 2 sukcesy. Tak, to są 2 sukcesy, więc to jest trafienie, więc rzuć sobie na obrażenie. Jeden efekt? Brutalny? W porządku. Strzeliłaś, kula śmignęła, zrobiąc taką rysę na twarzy, spojrzał się w twoją stronę. Amerykana! Shisety! Ci dwaj Niemcy, którzy jakby stali jako jego eskorta, odwrócili się w twoim kierunku i zaczęli strzelać do ciebie serią i usłyszałaś ten pociski uderzające w mur obok ciebie, a sam Dunkelstein zaczął uciekać. Ponieważ jesteś za osłoną, pociski nie sięgnęły cię. Dodatkowo aktywowałaś wcześniej swoją tarczę magiczną i te pociski odbiły się, nawet te, które mogłyby cię dosięgnąć, odbiły się od ciebie. Dunkelstein pobiegł gdzieś, znikając ci z pola widzenia, natomiast dwaj Niemcy w maskach gazowych z takimi opaskami Schwarze Zone otworzyli ci ogień i
Oni strzelili, nie trafili cię, bo jesteś za osłoną i z osłoną magiczną, więc twoja kolej. No, to dalej strzelam do nich. Możesz użyć swojej mocy magicznej. Chodzi o narzędzie rytualne? Tak. A nie chcesz dobrać sobie kostek z tego? Ale co, dwie? Tak. Jak Tak, dwie? dobierz sobie 2 kostki. No. Za te No dobra. rytualne te. I też kolejne dwa. Dobra, to No, 3 sukcesy. 3 sukcesy. To teraz tak, potrzebowałaś 1, czyli masz 3 tutaj i teraz możesz zużyć je na przykład na dodatkowe kostki obrażeń. Masz 6 kostek obrażeń z swojej mocy plus zdolność czaru. Jak? Da się przerzucić czy coś? No za punkt 6. Takie żałosne. Za punkt fortuny. Ona trafiła Ale ile? wszystkie takie te? Wszystkie puste. Wszystkie puste i jeden ten. Za ile się da? Nie, że Za tak. ile To jest jak Trzy z za tą jeden rzutkiewką punkt fortuny. rano. Jezus, co jest? Ale bo ty w ogóle nie turlasz ich. Ale dobrze Ale turlam rzuca. przecież. Trzeba turląć. Za 2 momentum, w tym momencie nie masz momentum, ale możesz dodać mi tret. Będziesz mogła zrobić vicious i to będą wszystko 2 obrażenia każdy. Czyli byś wtedy zadała 10 obrażeń, wystarczająco, żeby ich To jest to, pozabijać. że nie? damy mu. Nie, Tak. tak, damy mu. Dobra, no jak nic nie trafię. Psioniczny krzyk, który jest słyszalny tylko dla osób aktywnych magicznie, albo ten, który wydałaś z siebie, nagle oni chwycili się za głowy, padli na ziemię i z ich uszu zaczęła spod rąk lecieć krew i przewrócili się na boki. No to Widzisz, leżą wśród trupów osób, które poświęcili do rytuału. Dunkelstein gdzieś zniknął w międzyczasie, zabierając ze sobą księgę, ale widzisz jakby miejsce rytualne, które jakby samo w sobie może ci dać jakieś wskazówki, co tu się działo. I Czyli też może raczej być... za nim nie zdążę, powiedz. Raczej nie. No to chciałabym sprawdzić, co tam się działo. Dobrze. Czy coś mogę znaleźć? Akademia plus... Reason? Reason. No dobra. No dobra, czekam. 9. Dobra, 1. Jesteś praktycznie pewna, że to był Necronomicon w użyciu i twoje przybycie przerwało wykonanie, cokolwiek on chciał wykonać. I tu cię zostawimy. Przejdziemy do Bakiego. Baki. Operacja Husky, 21 lipca 43, Palermo. Palermo oficjalnie jest w strefie przeznaczonej do wyzwolenia przez Brytyjczyków, ale wy przeprowadzacie tylko zwiat. Jak to nazwał Patton, agresywny zwiat, który w waszych oczach nie różni się niczym z wyzwoleniem Palermo. Patton jest po prostu niecierpliwy i stwierdził, że pokaże Montgomery'emu, jak to się robi w Ameryce i nie będzie robił przerwy na herbatę. W związku z tym wasz oddział, jako wprawiony na działanie na tyłach wroga, przekradł się do baterii dział skierowanych na podejście do Palermo, żeby je uciszyć. I operacja przebiegła bardzo dobrze. Udało wam się wszystkie działa uciszyć, zanim którekolwiek z nich wystrzeliło, więc o poranku, kiedy wasze siły będą robiły zwiat, żadne działo nie wystrzeli. Jesteście tego pewni, bo zlikwidowaliście i ich obsługę i wysadziliście same lufy dział, więc żaden z nich nie strzeli. Problem jest jeden, że wasz oficer zginął w czasie szturmu na działa i jesteś teraz najwyższy stopniem. Jako Master Sergeant ty oficjalnie dowodzisz waszym oddziałem zwiadowców. Czekacie, bo takie było wasze zadanie, żeby zająć działa i poczekać do rozpoczęcia szturmu. Ale coś zakłóciło spokój. Nagle w dymie pojawia się oddział Niemców. Twój kolega, może przyjaciel, kapral Jason Cruz, jesteście za workami z piachem, spojrzał się na ciebie. Co robimy? Macie idealną pozycję, żeby zrobić zasadzkę na nich. Widać, że są w odwrocie. Jakkolwiek się tu nie pojawili i skąd są, będą przebierać koło waszych pozycji. Możecie wyczekać, otworzyć do nich ogień. Okej, to ja teraz łapię Jasona z ramienia i mówię, słuchaj, weź kilku ludzi, przejdź z nimi bardziej na prawo, rozproszcie się trochę i wycelujcie i czekajcie na mój sygnał. Tymczasem ja zresztą będę czekał z drugiej strony i spróbujemy jak największą powierzchnię pokryć, żeby jak najwięcej celów unicestwić. Zrobione. Przykucając, przebiegł wzdłuż okopów i zbiera
ludzi na oddział, żeby przejść na drugą stronę do drugiej pozycji uciszonych dział. Niemcy nic nie podejrzewając wykrzykują rozkazy schnell, schnell i biegną jakby nie spodziewając się zasadzki. Proszę cię, sierżancie, na rzut na ukrywanie, Dobra, żeby zobaczyć jak dobrze jesteś ukryty. dobra. Mam 2 20, 14 i 10. 0 sukcesu, 2 komplikacje. Nice. Wow. Zaskoczyłeś mnie. Tak, jesteś podenerwowany. Pierwszy raz zdarza się, że nie ma oficera żadnego w waszym zadaniu. Pomimo, że masz doświadczenie jako sierżant dowodzenia ludźmi, czujesz to brzemię na swoich barkach. Przymknąłeś ślinę podenerwowany. Wydaje ci się, że was nie widzą. Wszystko jest okej. Ale na chwilę spojrzałeś się w kierunku twoich ludzi, którzy też właśnie widzisz, jak podchodzą przyczołgani do miejsca za workami po drugiej stronie, żeby przygotować zasadzkę. I kiedy odwróciłeś swój wzrok, widzisz, jak jeden z Niemców "Das sind sie!" i widzisz, jak granat leci w twoim kierunku. No to w moim kierunku, tak? Tak. No to próbuję, jeśli ktoś jest obok mnie, odepchnąć go jak najmocniej i sam próbuję po prostu uskoczyć w drugą stronę. Rzuciłeś się na bok, odpychając jednego ze swoich żołnierzy. Granat wylądował w miejscu, w którym przed chwilą byliście, eksplodował. Odłamki przeszły nad wami. Poczułeś, jak jeden z odłamków uderza w twój hełm, prawdopodobnie go penetrując, bo nagle poczułeś mroczki w głowie i jakby no ból, ale wydaje się, że będziesz żył, bo nie zrobiło ci się ciemno całkowicie, tylko krew spływa ci z ukrwionego miejsca w głowie. Tak jakby systemowo masz 3 stresu z tego powodu, ale nie musisz tego zapisywać na razie. No i teraz jakby twoja decyzja. Czy wydajesz teraz rozkaz? Chyba już was zauważyli. No to tak, to teraz mówię strzelać! Strzelać bez rozkazu! I wracam Tak, się. odwróciłeś się, zaczęło się piekło. Niemcy padają jak jeden po drugim, wy macie jednak osłonę mimo wszystko. I jest to raczej nierówna walka, pomimo że zauważyli ciebie, nie spodziewali się z drugiej strony ataku, więc wzięliście ich w ogień krzyżowy. Nie było aż tak dobrze, jak mieliście nadzieję, że będzie, bo nagle wśród tych osób, wcześniej nie widziany, albo nie wiesz, może ciemność go skryła, pojawił się oficer niemiecki. Ma jakąś świeżą ranę postrzałową na twarzy, po której cieknie krew i zrobił taki gest w kierunku tych worków, w których są towarzysze, których wysłałeś i one jakby eksplodowały razem ze wszystkimi, którzy tam są. Wszyscy rozlecieli się na boki i po prostu całe to stanowisko działu razem z połową twojego oddziału przestała istnieć. Nie! I chcę wyciągnąć broń i chciałbym jeszcze strzelić w niego. Mogę? Dobrze, pewnie. Dobra. To powiedzmy, że strzelam dalej z Garanda. Możesz użyć salwę, więc wtedy będziesz miał brutalny damage. Dobrze. 12 i 6. To są na pewno 2 sukcesy. Trafiłeś, możesz zadać obrażenia. Dobra. Mam te 2 tulu i 2 pociski takiego, ale 2 puste. Dobra, czyli 6 obrażeń. Strzał trafił go w nogę, obrócił się wtedy w waszym kierunku i chyba wcześniej nie zorientował się, ilu was w sumie jest. Wykonał jakieś gesty, które zupełnie są dla ciebie niezrozumiałe i zniknął, po prostu rozpływając się w powietrzu. Wy natomiast zlikwidowaliście pozostałych żołnierzy, ale wiesz, że kapral Jason Cruz nie żyje wraz z pozostałymi, których tam wysłałeś. Cholera. Tymczasem ja, siedząc sobie w domu, nagle poczułem takie... Coś jakby... Pewnie mi się przewidziało. Przejdziemy do Fleur. Fleur. Dla was Flair. Jesteś w gnieździe żmii. Château de Bernaville, główna siedziba Niemców w Normandii. Tutaj urzęduje lis pustyni, generał feldmarszał Erwin Rommel. Udało ci się, dzięki twojej znajomości języka i kontaktom, przechwycić nową podoficer, która przyjechała na służbę. Ruch oporu ją przechwycił i ty podałaś się za nią. Jesteś tu kilka dni. Twoje papiery są przyzwoite, sfałszowane z oryginalnych, podmienione zdjęcie, więc spodziewasz się, że jeszcze 1, może 2 dni uda ci się utrzymać to w tajemnicy, ale stąpasz po bardzo cienkim lodzie. Ale masz jeden konkretny cel. Aliantom zależy, żeby Rommela nie było w najbliższym czasie w Normandii. Przez te kilka dni, które tutaj byłaś, udało ci się wychwycić, że Rommel aplikował do
Berlina o prośbę o wyjazd i czeka na odpowiedź. Jesteś pewna, że gdyby ci się udało tą odpowiedź przechwycić i odpowiednio ją zmodyfikować, gdyby okazało się, że ma odmowę, to Romla nie będzie tutaj, tak jak zależy waszym towarzyszom, czy waszym sprzymierzeńcom aliantom. Jest noc 3 czerwca 44 i pracujesz dzisiaj do późna, czekając na tą odpowiedź. Nie chcesz przeoczyć odpowiedzi, którą dostanie Rommel. Zlokalizowałaś i jego biuro, i jego łącznościowców, którzy odbierają informacje. Słyszałaś też dzisiaj, że Rommel dopytywał się o odpowiedź z Berlina, więc spodziewałem się, że powinna dojść dzisiaj. Pomieszczenie łączności jest do wejścia tylko dla wyższych oficerów i dla oficerów łączności, także normalnie nie masz tam wstępu. Ale na podwórzu Château de Bernaville zrobił się jakiś ruch. Podjechało wiele ciężarówek, duży hałas zainteresował niemieckich żołnierzy i zaczęli podchodzić do okien i zauważyłaś, jak wychodzi też telegrafista w nocy jest tylko jeden na służbie, także wiesz, że pomieszczenie telegraficzne jest puste. Przechodząc obok ciebie zasalutował ci, bo jest niższy stopniem, ty jesteś podoficerem, a on jest szeregowym. Usłyszałaś, jak za rogiem mówi do innego: ich muss noch einen rauchen. Was ist los? Tam rzucili sobie w międzyczasie. Whatever that means. Wiesz, to znaczy, że musisz zapalić papierosa i dopytujesz się, co się dzieje na zewnątrz. Czyli masz czas, podejrzewam, że masz czas, aż nie spali papierosa. Jak się nazywa moja przykrywka? Frau Schmidt. Może być Helga, może być... Helga jest jedna. Nie, no to może być No dobrze, Ingrid Schmidt. To w takim razie rozglądam się tylko, czy w tym momencie jest to zamieszanie na tyle duże, że nie spostrzeże mnie nikt wchodzącym? Raczej jest tak właśnie, że masz teraz sprzyjające warunki. Pierwszy twój rzut w takim razie na skradanie. To mam 2 sukcesy. Dobrze. Uchyliłaś drzwi, które nie zostały zamknięte i wkradłaś się do środka. Widzisz pozostawione jakby pomieszczenie radiotelegrafisty. Byłaś tu już wcześniej raz, zakradłaś się, żeby sprawdzić przychodzące raporty, bo nie byłaś pewna, więc wiesz, gdzie jest szafeczka czy półeczka z przychodzącymi rozkazami. I widzisz też dużą mapę z siłami, jak są rozłożone w Normandii. Tu leży na stole. W szafeczce z rozkazami widzisz taki rozkaz, który przyszedł chyba niedawno, już jest opatrzony pieczęcią wchodzącą, ale zamieszanie na zewnątrz powodowało, że jeszcze nie poszło do Rommela. Jest to odmowa. Rommelowi Berlin nie pozwoli opuścić stanowiska. Masz obok maszynę do pisania, jest stempel telegrafisty, masz, podejrzasz, jeszcze przynajmniej pół papierosa, żeby to zmienić. No dobra, to ja siadam do maszyny. Jesteś wprawiona w pisaniu, byłaś kiedyś reporterką, więc pisałaś swoje teksty, używałaś maszyny do pisania. Szybki stukot i zamieniłaś, to jest moja propozycja, zamieniłaś kiedy przybiłaś pieczęć, ten właściwy rozkaz zakładam zabierasz ze sobą. Masz ze sobą też aparat. Tą mapę widzisz po raz pierwszy. Musi być całkiem świeża. Zrobiłaś przy okazji zdjęcie tej mapy i w tym momencie słyszysz zbliżające się niemieckie buty. Nie zdążę raczej... Nie wyjdziesz drzwiami, ale jest uchylone okno. Tutaj jest czerwiec, jest ciepło. W zasadzie jeśli się udało, to się udało i nie potrzebujesz już tej przykrywki. Ale z drugiej strony nie widzisz stąd żywa, tu jest tu tyle osób, że jakby, jeżeli cię przyłapią, to wszystko spalone. No, okno brzmi bardzo dobrze. No to skradanie znowu. Jedno tylko mogę. Dobra. 14, więc 2 sukcesy. Poczułaś 2, więc udało ci się bez wzbudzenia podejrzeń wyjść. To jest parterowe pomieszczenie, więc opuściłaś się na rękach na dół. Na zewnątrz słyszysz trochę więcej głosów, widzisz te ciężarówki tak jakby oświetlone. Oni ciebie nie widzą, bo tutaj jest dosyć ciemno, zwłaszcza pod oknem. I usłyszałaś wchodzącego radiotelegrafistę do środka. Wydaje się, że jesteś bezpieczna. Chciałaś już usunąć, ale wtedy usłyszałaś z okna obok, gdzie wiesz, że jest Rommel. Usłyszałaś głos jakiejś osoby, której wcześniej tutaj nie słyszałaś raczej.
Słyszysz tak na razie takie głosy trochę przytłumione, ale padło nazwisko Rommel i padło nazwisko Dunkelstein, tak jakby to wychwyciłaś. Żeby podsłuchać rozmowę, musiałabyś się podkraść bliżej tego okna, nie? I zaryzykować, że zostaniesz trochę dłużej tutaj. Ryzykuję. W porządku. To trzeci raz ten. Trzeci raz skradanie. Teraz słucham. Okej, 3 sukcesy. Bardzo dobrze. Czuwaj 2, więc masz jeden więcej. Mhm. Podeszłaś pod okno. Słyszysz ze środka taką rozmowę 2 niemieckich oficerów. Rommela słyszałaś już parę razy, więc rozpoznajesz jego głos. Ten drugi to jest prawdopodobnie Dunkelstein. Przybyłem wesprzeć waszą obronę przez użycie Wunderwaffe z rozkazy z samego Berlina. W tym momencie odpowiedź Rommela. Myślę, że mamy dobrze przygotowaną obronę. Wydaje mi się, że pana obecność nie będzie konieczna. To są rozkazy z samej góry, generał Feldmarszał. Rozumiem. Zapadła jakby zręczna cisza w środku. Dunkelstein mówi: wie pan co, generał Feldmarszał? Ostatnio zastanawiałem się, że Führer bardzo dużo dla nas zrobił, a ostatni program likwidacji kalek i niepełnosprawnych był genialnym ruchem. Na to odpowiedź Rommela: Obersturmbannführer, ja jestem żołnierzem, a nie politykiem. Nie mam zdania w sprawach politycznych. W tym momencie jakieś pukanie tam w środku i wchodzi żołnierz, Feldmarszał, pana rozkazy z Berlina. Obersturmbannführer, dostałem pozwolenie na opuszczenie Normandii, także wszelkie sprawy proszę załatwić z moim zastępcą, generalleutnant Speidel. Moja żona ma urodziny, także radziłbym panu również stawiać jako pierwsze swoją rodzinę. I odpowiedź Dunkelsteina: moja rodzina nie żyje. No, bardzo mi przykro, nie wiedziałem. Do widzenia. Rozmowa się zakończyła. Chyba to, co mogłaś uzyskać, to uzyskałaś informację. Na zewnątrz widzisz wśród tych ciężarówek jeszcze jedną, która jest bardzo nietypowa, bo nie ma plandeki, tylko wielką stalową skrzynię z symbolami niemieckimi na boku. I ta skrzynia co jakiś czas z niej dobiega taki łup. To jest skrzynia zamknięta całkowicie. Taka stalowa, wielka skrzynia na całą praktycznie, jakby można powiedzieć współcześnie kontener, ale wtedy to była taka zestawowana skrzynia. Jest napisane na niej? Nie, tylko symbole nazistowskie. Aha. I też Schwarze-Zone. Widzisz, że z głównego budynku idzie w tamtym kierunku tej stalowej skrzyni mężczyzna i jakby niemiecki oficer i położył rękę na tej skrzyni i coś mówi, ale jest to tak daleko, że na pewno nie jesteś w stanie usłyszeć, ale może wyczytasz z ruchu ust, więc spostrzegawczość możesz sobie rzucić. Chcę zużyć jedną. Dobrze? Tutaj. No, Wow. to będą 4. 4 sukcesy? I to trochę mnie zaskoczyłaś. Nie miałaś szansy usłyszeć, co powiedział, ale z ruchu ust wydedukowałaś, że powiedział: alles gut, mein Schatz, alles gut. Co oznacza wszystko, wiesz co oznacza? Nie, mein co? Szat? Mein Schatz, wszystko w porządku, moje kochanie. Mhm. I to był ten, nie wiem, czy to był ten Duncan, coś tam. wydaje się, że to był Dunkelstein. Wysoki oficer, który wyszedł z budynku, a wcześniej wysoki oficer rozmawiał w budynku i został podziękowany, że tak powiem. I te uderzenia ustały. To ja bym chciała ewakuować stamtąd. W porządku. No już sobie bez rzutu. Ewakuowałaś się i przejdziemy do Tery. Dla ciebie będzie trochę bardziej wesoło. Siedzisz za linią worków z piachem. Jesteście w Anglii. Podobno za parę dni ma być zrzut do Normandii, ale ty ze swoimi kolegami właśnie testujecie materiały wybuchowe. Łupnęło porządnie, wszędzie posypał się piach. Wy jesteście za workami, więc wam nic nie grozi, ale poczuliście, jak piach uderza. Nieźle. Uderzyli cię inżynierowie z twojej kompanii, przybijają sobie piątki. Tery, zrobisz lepszą? Ale nie będziecie... Jak coś, to
To nie ja. Zawsze nie ty. Wezmę swoje narzędzie. Widzisz, że wszyscy wstali, otrzepują się z tego piachu. Widzisz, że podjeżdża jeep powoli. W jeepie siedzi porucznik Winters, dowódca waszej kompanii. Ej, dobra, cicho, chować rzeczy. Szybko. Kierowca zatrzymał Willisa. Winters wysiadł, podchodzi do was. Widzę, że dobrze wam idzie. Ćwiczenia bojowe. Sir. Carry on. Cruz, poproszę na chwilę. Podchodzę. High Brass zbiera jakiś oddział specjalny, który ma skoczyć przed całą inwazją do Normandii, a słyszałem o twoim bracie i słyszałem jakieś nazwisko Dunkelstein wspomniane i pytanie, czy nie jesteś zainteresowany. Wprawdzie jesteś moim najlepszym inżynierem i nie chciałbym cię oddawać z mojego plutonu, ale... Zrobię co trzeba. Kapitanie. On jest kapitanem? Nie, on jest lieutenant. Lieutenant. Podpułkownik. Nie, porucznik. Melduję się na rozkaz poruczniku. Bardzo dobrze, bo już się zgłosiłem. Kiedy mam być gotowy? Prawdopodobnie jutro, ale jeśli pogoda nie pozwoli, to pojutrze. Także nie masz za dużo czasu. Dobrze. Powodzenia. Uścisnął ci rękę, poklepał po ramieniu, wsiadł do swojego jeepa i odjechali. Wy macie swojego, w którym macie wrócić do swojego miejsca, gdzie możecie jakby pracować nad materiałami wybuchowymi. To co? Zrobimy lepszy? Poczekaj, aż odjedzie. Albo dobra, dawaj. Tam majstruję lepszą. Dobra, no to inżynieria, proszę bardzo. 4 sukcesy. No, wziąłem 2 kostki z materiałów. Kurde, w życiu bym na to nie wpadł, że tak to wykombinujesz. Zobaczmy jak to funkcjonuje, co? No, słuchaj, jak weźmiesz te kable, skrócisz, impuls jest wtedy krótszy i jest większe jebut. Po prostu. Okej. Macie tutaj te jakby cele ćwiczebne do wysadzania i możecie sprawdzić. A da się to zrobić? Da się tym rzucić? Pewnie. No to wypróbujmy. I teraz ja rzucam? Tak. Rzucasz na trafienie. Rzuć dobrze, żebyś miał ręce, jak będziemy grać. Zmień klasę na koleka. To nie zdałem. Nie wiem, czy nie chcę, czy mam nie zdać na wyrzucenie materiałem wybuchowym. Więc przerzucę sobie to. I za 1 punkt dla mistrza gry dobiorę sobie kostkę. Dobrze. O, 2 sukcesy. Bo... Bardzo dobrze. Nie, ta jest w ogóle... To mogę jeszcze raz. 3 sukcesy. Dobrze. Twój materiał wybuchowy doleciał do celu ćwiczebnego. Schowaliście się szybko za worki i potężna eksplozja zmiotła cel ćwiczebny. No, teraz? Teraz to tak jak powinno. A wyobraź sobie, jakby Niemcy latali po tym, a? Twoja karta. Wielki boom. Tak. Tym samym kończymy wasze wprowadzenie postaci. Dostajecie punkt fortuny za to, wszyscy po jednym i Madzia ma 1 z powrotem. Siedzicie na sali, na której jest odprawa misji taktycznej Cienie. Tak się nazywa. Praktycznie cały dobrany oddział z Pathfinderów, czyli zwiadowców, spadochroniarzy, kilku inżynierów i pewna dama z formacji, która nie jest wam za bardzo znana, OSS Majestic. OSS wiecie, że to są agenci tacy trochę szpiedzy, którzy często pracują za liniami wroga, natomiast Majestic nie do końca wiecie, czym się zajmuje. Ale ta dama jest również na tej odprawie. Czy my się znamy? Nie. Wcześniej się nie znaliście. Nikt się nie zna. Nikt się nie zna. Znaczy, no znasz paru, którzy zostali wytypowani do misji od swojego oddziału Pathfinderów, ale to jest jakby oddziałów Pathfinderów jest więcej i wybierali najlepszych z najlepszych, więc jest taka dosyć spora grupa mieszana. Kilka osób znasz, a reszty nie. W zasadzie może tak z widzenia, z jakiegoś szkolenia. Misja musi być ważna, bo pojawił się sam Eisenhower, czyli Top Brass,
razem z generałem Donovanem. Eisenhower wyszedł przed was, przed tą prawie 20-osobową grupę. Drodzy żołnierze, oficerowie i agenci, witam was. Myślę, że będziecie brać udział w misji, która jest decydująca dla operacji Overlord. Zostaliście wybrani na podstawie waszych umiejętności, odwagi. Dokładne detale opowie wam generał Donovan. Ja chciałem wam tylko powiedzieć, że wierzę w wasze umiejętności, determinację i odwagę. Powodzenia, żołnierze. Historia pamięta bohaterów, a wy zapisujecie się w jej kartach złotymi literami. Generał Donovan, proszę przedstawić szczegóły operacji. Dziękuję, generale Eisenhower. Wyszedł Donovan. Donovan, ty wiesz, Piper, że ma nickname Dziki Bill, ze względu na swoje czasami szalone pomysły, ale jest bardzo dużym wizjonerem też i w zasadzie to jego starania doprowadziły do uformowania Majestic, którego jesteś właśnie Czyli go znam. oficerem. Tak, znasz go. Dziękuję, generale Eisenhower. Zadanie jest wyjątkowo trudne. Wróg prawdopodobnie posiada tak zwane Wunderwaffe i dostaliśmy informację od francuskiego ruchu oporu, że znajduje się gdzieś w pobliżu Caen. Dlatego wasza grupa zostanie zrzucona przed rozpoczęciem inwazji około, mamy nadzieję, 22:30, mniej więcej w tym miejscu, na południowy zachód od Caen, gdzie spotkacie się z agentką, która doprowadzi was do Hermana Dunkelsteina. To on uważany jest za osobę, która posiada dostęp do Wunderwaffe. Nie do końca wiemy, czym Wunderwaffe jest i w jaki sposób chce go użyć, ale wiązane jest to z posiadanym przez niego Necronomiconem. Rzeczy, które się zdarzą w czasie tej misji, będą wykraczać poza normalne rozumienie wojny i specjalistom do spraw okultystycznych, na słowo okultystyczne nagle usłyszeli takie szemrania, nie? Że tam są plotki, że Niemcy używają jakichś dziwnych sił więc zaczęli wszyscy tak między sobą przez chwilę rozmawiać. Jest kapitan Piper Morgan, która będzie dowódcą operacji. Sir, jeśli można, czym jest Necronomicon? Necronomicon to... Zawahał się na chwilę, ale jakby przemógł. To magiczna księga. Sir, z całym szacunkiem, ale nie ma czegoś takiego jak magia, prawda? Mieszam mu w głowie teraz, tak żeby nie wiedział, kim jest. Robisz to? Nie wiem, mogę. Ale robisz to? Tak. Okej. Chcesz, żeby co? Ale na co mi To mieszasz? znaczy, nie, to tylko będziesz ogłuszony przez chwilę. Ale w sensie ja nie mogę tego wiedzieć? Możesz. On pokazuje ci siłę, Nie, ona tylko ci demonstruje. że jednak jest coś takiego. Aha, ale ty, rozumiem. Piper, No dobra, pani kapitan na chwilę jakby sięgnęła do głowy, wyciągnęła rękę w twoją stronę i nagle zaczęły się robić mroczki przed oczami, jakby ktoś ściskał ci głowę, nie? Nie musimy tego rzucać, bo jakby nie chcę wam powodować obrażeń, ani zajmować czasu. Okay. Ale jakby poczułeś, że ona jakby nie tylko się na ciebie spoglądając, wyciągając rękę w swoją stronę, użyła jakiejś mocy na tobie i zdajesz sobie sprawę, że to nie jest normalne, naturalne, ale jakby pokazała ci, że może jednak magia istnieje. To ja się trochę tak spiąłem, jak to zrobiła, bo ten gest był dosyć podobny do tego, co się wydarzyło wtedy w tej zasadce, co tam było. Tak, ty zdałeś wtedy raport, zostało to redaktowane. W twoim oficjalnym raporcie nic o tym nie ma, ale ty to pamiętasz. Pamiętają to ci oficerowie, którym to mówiłeś, ale jakby wszyscy to zamietli pod dywan, nie? Zostało to wyciszone. Ale są plotki o tym jakby, nie? Tylko, że nie, to był przypadek, no coś mnie głowa rozbolała jakby. Wciąż nie wierzę, że to jest dowód. Niemniej jest to wasza misja. Odnaleźć Dunkelsteina, pojmać go, odebrać mu Necronomicon, w ostateczności zniszczyć Necronomicon. Nie pozwolić mu użyć go, żeby w jakikolwiek sposób zatrzymać inwazję. Kolejna ważna informacja dla was. Agent, z którym się spotkacie, nosi pseudonim Matu. Jest poinformowany, w którym miejscu mniej więcej wylądujecie. Kapitan Morgan posiada przedmiot, dzięki któremu wasze lądowanie powinno być nadzwyczaj celne, więc wasze spotkanie powinno odbyć się bez problemów.
Jedna istotna uwaga. Caen jest kluczowym miejscem dla naszej operacji. W nocy rozpocznie się tam bombardowanie, które będzie trwało dosyć długo, żebyście byli tego świadomi, aczkolwiek nie powinniście mieć potrzeby wchodzić do samego Caen, gdyż z tego co nam wiadomo, Dunkelstein zatrzymał się gdzieś poza. Dla operacji hasło i odzew to błysk grzmot, w razie gdybyście napotkali inne nasze siły, gdybyście mogli się zidentyfikować i uniknąć bliskiego ognia, przyjacielskiego ognia. Komunikacja radiowa umożliwi wam ewentualne wezwanie posiłków. Jedyne siły, które są w tym regionie, w regionie Caen, na północ od Caen, to brytyjscy spadochroniarze, którzy mają swoje własne cele taktyczne, ale wasza misja ma priorytet. Kapitan Morgan posiada kody, które po przekazaniu powinny im uzmysłowić, że muszą udzielić wam wsparcia. I to tyle. Powodzenia i niech Bóg błogosławi Amerykę. Kawiarnia Chez Camille. Kamera pokazuje francuskie miasteczko Caen i przechodzi do góry, gdzie na poddaszu widać dużą radiostację komunikacyjną i dwie osoby. Adrien Dubois, twój współtowarzysz broni z ruchu oporu, oraz ty. Nie wiem, czy widziałaś, nie wiem, co to oznacza. Alianci zrzucili ulotki ostrzegające o bombardowaniu dzisiaj w nocy. Ja kazałem mojej rodzinie się schować w piwnicy na cały dzień w zasadzie. Mam nadzieję, że nic im nie będzie. No, dla bezpieczeństwa lepiej tak. Kiedy to dostałeś? Dzisiaj cały dzień zrzucają. Niemcy na początku próbowali to ukryć, ale chyba nie ma szans. Mam dla ciebie złe wiadomości, Flor. Kolejne? Nie mam kontaktu z swoją siostrą, a była rano fala aresztowań. Schwarzerzone aresztował kilka osób z ruchu oporu. Myślę, że to sprawka tego nowego Dunkelsteina. Ale to nie koniec złych wiadomości. No co? Czy gorszej niż tej raczej nie dostanę jeszcze dzisiaj. Zmienili lokalizację swoją. Czy są w trakcie zmieniania i nie wiemy za bardzo, dokąd się jeszcze przenoszą. Ten Dunkelstein? Tak. Bo pierwotnie byli... Bieville. Na zamku w Bieville. Nie mamy żadnych w ogóle podejrzeń? Próbujemy to wybadać. Wiem, że za 3 godziny masz się spotkać z aliantami, ale w międzyczasie postaram się czegoś dowiedzieć. Więc albo połącz się ze mną przez radio, albo przyjedźcie tutaj po zmroku i będę miał dla was informacje. Dobrze. Jakbyś był w stanie się dowiedzieć czegoś odnośnie Alice? Naturalnie. To będę czekać. Uważaj na siebie, bo Niemcy są bardzo napięci. Jak cały czas. Przytulił cię takim pokrzypiającym koleżeńskim pożegnaniu i zaczęłaś schodzić. Macie wyjście w restauracji, takie, które jakby jest nie rzucające się w oczy, jakby wygląda, jakbyście wychodzili po prostu z ubikacji. Ale kiedy wyszłaś, muzyczka rozbrzmiewa w środku i widzisz kilku niemieckich żołnierzy z takimi czarnymi opaskami stojących w wejściu restauracji. Kiedy, to jest jedyne wyjście, więc jakby nie masz wyjścia, jak tylko przejść obok nich. Papierem byte. No, to zrozumiałam. Dokumenty. Wyciągnąłeś swoje sfałszowane dokumenty. Przekazałaś im. Widzisz, że przy stoliczku, kawiarnia jest pusta. Przy stoliczku, paląc sobie cygaro, siedzi Dunkelstein, obserwując ciebie, jak żołnierze sprawdzają twoje dokumenty. Ten tak się przygląda na zdjęcie, na ciebie. Dunkelstein cierpliwie popił sobie kawę, obserwując tę sytuację. I no, oddał ci dokumenty. Fräulein, Dunkelstein pokazał ci do ciebie palcem. Proszę sobie usiąść. Kawę? Ciasta? Mają tutaj wyśmienite ciasta. Nie, dziękuję. Siadasz czy stoisz? Siadam. Wydaje mi się, że skądś panią kojarzę.
bywa pani tu częściej? Raz na jakiś czas. Ale słyszałam, że mam twarz, która wydaje się każdemu znajoma. A pani rodzina tutaj mieszka w KN? Jest pani tutaj... Pochodzi pani z KN? Z okolic. Interesujące. Ciężka sprawa ta wojna, prawda? Każda wojna jest ciężka. A jakie ma pani plany na przyszłość, kiedy to wszystko się skończy? Nie, wyjechać, założyć winnicę. Tak, francuskie wina są genialne. Dobrze. Rzuć sobie na przekonywanie. Możesz użyć kostek ze swoich dokumentów, jeśli chcesz. Zużyłam 3 kości na to. Dobrze. Bagiety w formacie. To mam 3 sukcesy. Potrzebuję 2. Skinął głową. Życzę pani miłego dnia. Wzajemnie. Już sam się ostatni luk. Wstaję, chodzę. Not bothered. Wyszłaś z pomieszczenia, czyli z restauracji. Ruszasz jakby ulicami KN. Jest wieczór, ludzi praktycznie nie ma na ulicach, jest pusto, ludzie obawiają się tego bombardowania. Widzisz jeszcze gdzieś leżące gdzieniegdzie te ulotki, które nie zostały sprzątnięte. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Że masz 1 kostkę wygenerowaną, w razie czego. Wezmę ją. Skoro proponujesz. To będą 3 sukcesy. Zauważyłeś, że masz ogon. To się śledzi. Niemiec w cywilnym ubraniu. Poznałaś po szczegółach jakby ubrania, tak? Nie ubiera się jak typowy Francuz, raczej bardziej moda z Niemiec. I to go trochę zradziło. Plus puste ulice, a on idzie w sporej odległości od ciebie. On miał 2, więc wygrałaś o 1. Dobrze. No, śledzi cię. Mogę go zgubić. Chcesz go zgubić? Ja znam te uliczki bardzo dobrze. Wiem, gdzie się bardzo stanąć w cieniu. No to próbuj go zgubić w takim razie. A, panie, że no między. No tak. Rzucaj. Normalnie. Take it. Wiesz co, jednak ona leżała dobrze poprzednio. Ale ona jest między coś tam. A no jest chyba 3 sukcesy. 3 sukcesy. Yep. W porządku, na jego 2. Ale potrzebowałaś mieć minimum 1 więcej, więc nie dostajesz. Zgubiłaś go. Widziałaś w pewnym momencie, jak schowałaś się za rogiem, jak przebiega, bo spanikowany nie wie, że cię stracił i próbuje przyspieszyć, żeby cię odnaleźć, ale przebiegł dalej i już się nie odnalazł. I na tym cię zostawimy i wrócimy do naszych spadochroniarzy, którzy w tym czasie powoli kołują w samolocie. Samolot jakby opuszcza lotnisko. Widzicie potężne lotnisko całe zalane siłami spadochroniarzy, którzy będą zrzucani jakiś czas po was. Wasz samolot krąży do startu, zaczyna się rozpędzać, unosi i zaczyna nabierać wysokości. Wszyscy są zestresowani oczywiście. Czy ja mogę sobie usiąść obok Terego? Możesz. To ja będę chciał usiąść koło niego i... Nazywam się Bucky McGrath. Byłem tam, kiedy twój brat James niestety zginął. I chcę tylko powiedzieć... O, mogę mu dać ten przykład jego nieśmiertelniki? Okej. I chciałbym, żebyś to wziął. Przekazuję ci nieśmiertelniki. Twój brat był fantastycznym żołnierzem. Niestety. Czuję się poniekąd odpowiedzialny za to, co się stało. Byłem oficerem dowodzącym w tamtej akcji. Chciałbym, żebyś wiedział, że zrobię wszystko, żeby wynagrodzić jego śmierć. Żeby nie poszła na marne. Dziękuję, to... Nie spodziewałem się tego. To mój brat był... To przez niego tu jestem. Jakby chcę zabić każdego nazistę, jakiego tylko zobaczę i pomścić jego pamięć. I teraz wiem, że jestem. Dziękuję. Możesz sobie dopisać +1 do kontaktów z postacią. Kiedy samolot już przybrał jakby pozycję, w której będziecie cały czas lecieć, minęły te efekty przyciążenia, wzbijania się, słyszycie hałas cały czas, oczywiście silników, nie jest to przyjemny lot. Jeden z waszych towarzyszy z twojego tego pierwotnego oddziału, który też został wybrany, jest radiooperatorem, nazywa się Eric Pacific Lee, Pacific tego ksywa, bo jest z pochodzenia Azjatą. Zaczął intonować słowa piosenki
którą wszyscy bardzo dobrze znacie, bo byliście ją nękani wielokrotnie, codziennie przez cały okres szkolenia spadochronowego o godzinie 5 lub 6 rano, zależnie od tego, jak instruktorzy mieli akurat ochotę, puszczali wam na całe megafony waszą piosenkę i zarazem hymn spadochroniarzy. Just a rookie trooper and he surely shook with fright. He checked off his equipment and made sure his back was tight. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Zoom, 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 zoom. Jesteście już praktycznie nad Normandią. Tak, prawdopodobnie przy pomocy jakiejś magii, znaczy ty wiesz, że na pewno przy pomocy magii wasz samolot został ukryty w przestworzach, więc jest trudniejszy do wykrycia dla załóg naziemnych przeciwlotniczych, więc jest spora szansa, że doleci na miejscu. Czekacie na sygnał. Pilot odwrócił się. 10 minut! Krzyknął do was. Wszyscy właśnie poprawiają sprzęt, sprawdzają, czy mają przypięte linki, gotowi do skoku zaraz. Jak będziemy lecieć, to My już lecimy. jak będziemy spadać, to ja skaczę za tobą i otworzę spadochron wtedy, kiedy ty. Skakałem. Patrz na co to robię i powtarzaj. Na razie wskoczyłem raz a oni mi śpiewają He ain't gonna jump no more. Porucznik, który tutaj jest jakby zastępcą, krzyczy: jeśli wasz główny spadochron się nie otworzy, możecie pociągnąć za linkę ze spadochronu zapasowego. Spadochron może się nie otworzyć? Spokojnie, tutaj masz drugi. Tu masz taki uchwyt, nie? I pociągasz go, żeby... Weź, zobacz, czy jest dobrze promocowany. Jest wszystko wszystko ale będzie sprawdź dobrze. jeszcze raz. Jest wszystko dobrze, wszystko w porządku. Amator. A może wezmę jeszcze jeden? Na moją odpowiedzialność. Zostało za mało czasu. Wszystko będzie w porządku. Upewnij się, że spada. Poczuliście taki wstrząs samolotu, jakby nagle go przechyliło i usłyszeliście taki skrzek zdzieranej blachy. Wy we dwóch siedzicie obok siebie, między wami jest okno, widzicie chmury i już taki wieczór Normandii. Odwróciłeś się, a widzicie takie stworzenie, jakieś z wielkimi skrzydłami, jak właśnie rozdziera wasze skrzydło. What the hell is that? Ja bym chciała od razu zaatakować to stworzenie, jak mogę. W porządku, pewnie. Mam 2 sukcesy. Bestia zaskrzeczała, jakby ten czar powoduje, że odporności bestii Cthulhu jakby są usuwane i jeżeli ktoś teraz do niej strzeli, rani ją częściowo też, ale jeżeli ktoś zacznie do niej teraz strzelać, to będzie mógł ją zranić bez jej jakichś naturalnych pancerzy. Trzymam ją! Czy my widzimy ją przez okienko? Tak. Może przez to okienko No walić. ja walę przez To te jakby samoloty te, które zrzucały spadochroniarze, nie latały na takich dużych wysokościach, to już obniżyliście, więc nie ma czegoś takiego jak będzie, że dekompresja, nie? Więc jedyne co nie uszkodzi struktury samolotu, nie? No dobra, to walę do niej. Okej. Strzelaj. No. To ja za punkt do mistrza gry. Jedną kość. 2 sukcesy. Trafiłeś. Czy to była salwa? Czyli chcesz zadać efekty ogłuszające, czy... No nie zadeklarowałem tego, więc teraz już... Normalnie, więc damage i teraz masz plus 2 kości za insight, czy plus 1? Coordination. 8. Twoja seria wybiła okienko, które nagle poczuliście ten powiew, który wrywa się do środka. Kilka pocisków trafiło bestię, która zaryczała. Widzisz takie, krew spływającą jej z boku. Macha tymi skrzydłami, ale dalej się trzyma poszycia. Znaczy ja mogę strzelać też przez to jedno okienko? Tam się Już jest wybite, więc... No to... Tak, już jest wybite, więc... Znaczy nie, myślałem, że to takie małe, lotnicze, że się nie zmieszczę. ale on jakby nie stoi, wchylił się, wypuścił serię no to pewnie. I zostawił... Dobra, to ja w takim razie wyciągam też swojego Garanda i przycelowuję i też chcę strzelić. To 2 razy trafiłem. 2 razy trafiłeś. 2 sukcesy i to jest 5, to jest dobrobyt. 2. No nie strzelaj serią, więc jakby efekty liczą się po prostu jako 1, więc 2 obrażenia tylko. Bestia zaryczała, ale dalej się trzyma i ona w swojej akcji rozdziera poszycie skrzydła dalej, odrzucając blachy kolejne.
Widzicie, że kolejni spadochroniarze zaczęli zbijać te okienka i ładować seriami i słyszycie jak ta bestia po chwili odpada od samolotu, jakby zostawiając wam częściowo zniszczone skrzydło, ale samolot przez to zaczął się trochę obniżać. Dobra, to ja w takim razie zwracam się do pani kapitan. Może czy nie powinniśmy skakać? Jeszcze nie czas, jeszcze chwila do miejsca celowego. 5 minut! Czy moja wiedza na temat inżynierii pozwoli mi stwierdzić, czy samolot doleci po tych obrażeniach? No rzuć. Tak, pozwoli ci, na pewno. Ja pierdzielę 20. No ale dobra. Serio? Jeden sukces i komplikacja, tak? Tak, ja mam 2 sukcesy i komplikacje. Bo ja mam... Bo masz wysoką inżynierię, dobra. A ja sobie rzuciłem na vehicles. To jest bardziej engineering. No wiedza o tym, to jeden sukces. Jakby to uszkodzenie to jest tylko uszkodzenie poszycia. Jeżeli skrzydło się utrzymało, a trzyma się na razie, to poszycie z góry jest uszkodzone, więc na razie wam nic nie grozi, nie? Czyli obserwujesz oczywiście przez ten wiatr, patrzysz w tym kierunku, ale... Tak, ja mam okulary i się przyglądam, żeby powiedzieć, że jakby coś się działo, to... Czy ja bym mogła spróbować taką barierą magiczną utrzymać to skrzydło w jednej całości? Pozwolę, pewnie. Masz taki czar jak barierę. Masz barierę ochronną? No to mam 2 sukcesy, bo to 6. Bardzo dobrze. Nie każę ci rzucać drainu, to jakby dla słuchaczy, bo jest drain normalnie dosyć wysoki, ale ty masz bardzo dużą odporność na drain ze względu na te wybory swoich specjalnych zdolności, więc jakby nie ma to sensu, tylko by spowolniało grę. Użyłaś swojej mocy psionicznej i zablokowałaś jakby tą napór sił, które działają na ten fragment uszkodzone skrzydła i teraz jesteś pewna, że to lecicie. Po mniej więcej 4 minutach, może 3:30 zapaliło się czerwone światełko. Get ready! Słyszycie szamotanie, wszyscy wstają, zaczynają sprawdzać ostatni raz swój ekwipunek, sprawdzają podpięcie. Pacyfik ma taką dużą torbę z radiem i on ma, jako niektórzy, którzy mieli więcej sprzętu, mieli tak zwane dropback, nie? Czyli do nogi przywiązany taki duży wór. Jak otworzą się spadochron, to ten wór będzie wisiał, najpierw opadnie wór ze sprzętem, a potem on, nie? Więc wszyscy się przygotowują po kolei do skoku. Zielone światło zapaliło się w wejściu. Po kolei pierwsi zaczęli skakać w ciemność, wylatywać. Tylko słyszycie szum powietrza. Skacz pierwszy, polecę zaraz za tobą. Możecie mieć tak ustawioną, bo nie możecie zamienić kolejki, nie? Jest jakby kolejka zrzutowa i każdy po kolei skacze. No ja na końcu jako kapitan upewnię się, że wszyscy po prostu wyskoczyli. Dokładnie. Chcę go mieć na oku bardziej niż ten, żeby zaczął dolecieć. Nie, ja nie dam rady. Ja się upewnię, że samolot... Ten lieutenant stoi w drzwiach i po wszystkich tam klepie, a jak ktoś się opiera, to go wypycha po prostu, nie? Nie ma, że ktoś... Ale tutaj są sami zaprawieni, chyba jest jedynym, który jest jakby początkujący w skokach bojowych, nie? Bo jakby szkolenie to szkolenie, a skok bojowy to co innego, tak? Pęd powietrza, nagle takie potężne szarpnięcie, otworzył ci się twój spadochron. Pani kapitan też zaraz za nim. Wyskoczyłaś ostatnia. Widzicie czasze spadochronów pootwierane przed wami, ale widzicie też kilka takich potworów, jak dolatują i chwytają tych spadochroniarzy poniżej was, rozdzielając ich w powietrzu, a wy w zasadzie nie możecie w żaden sposób zareagować, bo po prostu wisicie, tak? W pewnym momencie usłyszeć takie jakby tam gdzie był jest tylko krwawe zwłoki, które właśnie opadły na ziemię.